Alkoholik, no już napiłeś pewnie na głodzie, się czepiasz ludzi, kurwa, nie? Jaki jest właśnie odbiór, nie? Czyli w alkoholik, że alkoholik też pewnie jest, kurwa, gości skończony, który wylewa frustrację na TikToku, nie? I wiesz, po tych 2 godzinach do mnie doszło, także chyba mnie wyjebał. Chyba na pewno. Zawieźli mnie tam do bezdomnych. Nie wiem, w Manieczkach prawie zapaść dostałem od podyszkę zrzutka i flaszka, nie? To na twoją odpowiedzialność, no i faktycznie wyszło krzywo, także zdemolowałem mieszkanie. Pierwsze doświadczenia z bezdomnością. Siemanko, a więc druga część przed nami. W tym odcinku będziemy mieli rozmowę online. Dajcie znać, co o tym myślicie. Do tego ja je zrobiłem po jakimś tam czasie, kurwa, też nie lekko, więc szacun za to, dziękuję za jej całą pomoc i wiesz, dba o mnie na tyle, że kurwa wczoraj odbierałem karton ze słodyczami, z zupkami, z jakimiś kurwa wędlinkami z Polski, bo mi przysyła, kurwa, szalona jesteś. Szalona jest, specjalnie łazi, wiesz, po różnych sklepach, żeby kurwa synkowi, bo co byś chciał? Ja mówię, ja nigdy nie mam żadnych wyborów, nie? Znaczy w sensie życzeń, kurwa. Ja mówię, nie wiem, jakąś kwaśne cukierki albo coś takiego, nie? No to wiesz, specjalnie łazi po różnych sklepach, żeby mi znaleźć kwaśne cukierki, bo te, co przysłał ostatnio, kurwa, synkowi nie smakowały i nie były na tyle kwaśne, żeby mnie zadowalały, nie? To wiesz, Proszę. łazi po różnych sklepach, trzy miechy, wiesz, kolekcjonuje jakieś tam, kurwa, słodycze i później mi wysyła jakieś paczki. No mam, nie wiem, nie będę teraz się tam, wiesz, łaził i Nie rozpakowywał. trzeba, spokojnie, Mówię ci na tak. słowo, nie? Mi na słowo jest na święta Bożego Narodzenia, na święta wielkanocne, na urodziny, to paczkę mam. To ja nie wysyłam, kurwa, mam. Ja kupiłem jej na święta takie laczki, kurwa, ciepłe z wełny, jakie bo byliśmy na Christmas Jarmark w Oslo. Mhm. E, I tam je kupiliśmy z Eli właśnie takie ciepłe buty, bo no nie mają ogrzewanych podłóg, kurwa, w mieszkaniach w kamienicach. No tak. I fajnie mieć takie papcie, nie? Ona lubi zresztą takie ciepłe paputki, jakieś tam ciepłe skarpeteczki, takie rzeczy lubi, no to ja jeszcze tego nawet nie wysłałem, nie? A kupiłem prezent, nie? Na święta, już jest kurwa marzec, nie? 7 marca, wczoraj miał urodziny, też mogłem wysłać. No wiesz, z mojej strony to raczej jest tak, wiesz, jestem i nie odpierdalam i to ją bardziej satysfakcjonuje niż, nie wiem, kupienie jej butków, nie? Wiesz, to Rozumiem. bardziej satysfakcjonuje to, że zapisałem się na prawo jazdy, że będę robił prawo jazdy tam w czerwiec, lipiec, nie? Jadę do Polski przecież robić do Łomży. Mhm. W 2 tygodnie można prawo jazdy zrobić. Także ona się bardziej cieszy tym. Jej nie zależy, że mnie na życzenia składa. Jej zależy na tym, żebym ja nie chlał, żebym wyszedł z sytuacji finansowych, z problemów finansowych, jakie mam, żebym zrobił sobie prawo jazdy, bo to mi się kurwa przyda w przyszłości. Na to bardziej moja mama bardziej zwraca uwagę niż tam wiesz, na. Ona nawet by trzeba było, to bym pewnie jakiś kredyt wzięła, żeby mi spłaciła ten kredyt tutaj. Bym bardzo ją poprosił, nie? Ale nie chcę. To jest No za nie, no dużo hobby. oczywiście. Ona już ma tam w zeszyciku napisane, ile mi pieniędzy pożyczyła, jak ja już jestem tu w Norwegii, jak była przecież przyszła korona w Anglii, jak byłem. Wyjeżdżając z Norwegii do Anglii, tam bo się poddałem, zresztą ci mówiłem na ostatnim spotkaniu, to, to też korona przyszła, to mama mi wysyłała pieniądze, że mógł zapłacić ratę kredytu, kurwa, norweskiego, rozumiesz? 3,5 tysiąca koron, to 2 000 złotych. To nie jest mało, nie? To Oczywiście. nie jest mało. A ona już była po pracy. No okej, ojciec tam ją zatrudniał i płacił jej na tyle dobrze, że mogła mi pomagać. Ale ja nie chciałem. Ja nie chciałem. Ja powiedziałem w Norwegii, ja nie płacę, pierdolę. No i wróciłem i dopiero zacząłem to wszystko, wiesz, spłacać, nie? Ale Rozumiem. no też, mówię, no to jest jedyna osoba, która obojętnie co by nie odpierdolił, to zjebała mnie, nie? To nie jest tak, że ona mnie, o dobrze, odjebałeś, dobrze, kurwa, najebałeś się kolejny raz, zajebisty synek, kurwa, Mhm. dziękuję w chuj, nie? No nie, przeżywała to, dała mi do zrozumienia, mówiła mi wiele razy, że kurwa nie chcę cię znać, że nie jesteś moim synem, kurwa, odpierdolisz jeszcze raz, to cię wydziedziczam, kurwa, wiesz, było to, nie? Było, nie Oczywiście. mówię, nie mówię, że nie, ona mi mówi za każdym razem. Za każdym razem. Nigdy nie byłem poklepany po ramieniu, zajebiście, że się najebałeś, nie? Zajebiście, że tam, nie wiem, zniknąłeś na tydzień czasu, nie? Ale jak na przykład już nie odpierdalam, no to już łatwiej jest powiedzieć, cieszę się, że sobie radzisz, cieszę się, trzymaj i tak dalej, nie? Tak, tak. Ona, co ja mogę robić? Fajnie mieć taką osobę. Wiem, że dużo osób nie ma wsparcia u rodziców, wiem, że dużo osób się od rodziców odwraca. Nie dziwię się, jak się ma zjebanych od rodziców, ale wydaje mi się, że zawsze można dojść do kompromisu, kurwa, jeżeli się chce. Ja zawsze z mamą miałem dobrze. Ja nigdy nie miałem sytuacji takiej, że ja z mamą nie rozmawiałem, czy nie miałem, nie wiem, kontaktu jakiegoś tam, nie? Lepszy Mhm. lub gorszy, ale zawsze.
No ale z kolei z ojcem ja nie miałem żadnego. Mimo, że mieszkaliśmy razem, to z ojcem nie miałem żadnego kontaktu, nie? Cześć, cześć, kurwa i tyle, nie? Wiesz, on przynosił zakupy, zapraszał nas do kuchni, ja się miałem cieszyć, że on kupił, nie wiem, nowe masło, ale mówił, a to masło jest kurwa dla mnie, a nie do was, nie? Wiesz, dzielony, jedna lodówka dzielona kurwa jakby na dwa mieszkania, nie? Że tu macie Rozumiem. wy, a tu ja, nie? Taki wiesz, podział od samego początku był, wiesz. No ale to z czasem się mu zmieniło, z czasem się dogadali też, z czasem sobie nawzajem pomagali. No jednak życie go kurwa zabrało do piekła, bo raczej nie do nieba, więc mama sobie radzi sama na miejscu, pracuje sobie, jest zadowolona ze swojej roboty, pracuje sobie, robi to, co dalej sobie robiła, zdrowa jest, nie choruje. Jak coś tam jej się jakieś zwyrodnienie zrobiło na kolanie, to zaraz ją pognałem kurwa, do lekarza, bo ją nie boli, ale trzeba zrobić zastrzyk, ale może jak nie boli, to nie trzeba. Zapobiegawczy zawsze trzeba zrobić, lepiej zrobić jak nie Oczywiście. boli, niż jak już zacznie boleć, nie? To jest tak wiesz, żałuję, że bardzo dużo czasu straciłem, nie? Straciłem w chuj czasu bez niej, nie? Nie mówię, że jak byłem w Polsce, to byłem zajebistym synem, że siedziałem 2-4 z matką, nie? Ale samo to nawet takie, kurwa, nie wiem, 2 godziny, usiąść razem, wypić herbatę, pogadać przy ciastku, nie? Zawsze jakoś tam umacniało więź, nie? Sam raz w tygodniu zadzwonienie, to tak, wiesz, starsze, bo starczy. Czasami No gadamy trochę, 20 trochę to minut, jest za mało, no oczywiście. czasami gadamy 2 godziny. Różnie bywa, nie? To ja też nie zawsze mam czas, nie zawsze jestem, wiesz, w chacie. Jak jestem w robocie, to ona mi nie przeszkadza, nie dzwoni mi, jak jestem w robocie, ja czasami zapomnę dzwonić, kurwa, po robocie, na przykład jak jest 23, nie? Są Mhm. różne, ale no mówię, bardzo dużo czasu straciliśmy. Cieszę się, że nadal jest zdrowa, że nadal sobie, wiesz, chodzi, możemy pogadać, że mnie pamięta i tak dalej, że nie ma jakichś tam problemów zdrowotnych, takich, że Tak, wiesz, tak. po szpitalach musi być, a ja nie mogę być, kurwa, bo to by było najgorzej, nie? Myślimy z siorą, żeby ją do Norwegii zaciągnąć, ale nie chcę, nie? Nie chcę. No tak. Moglibyśmy kupić dom, wjebać się, kurwa, wiesz, w kredyt, kupić dom, żeby wszyscy być, ale ona nie chce. To jak ja mam kupić dom, wjebać się w kredyt na tam 100 lat, kurwa, a ona ma być tutaj nieszczęśliwa, to po co? Nie, no oczywiście, to tak. Wiesz, jak ona nie umie po angielsku, nawet wiesz, 2 słów, to do głupiego sklepu pójście już nawet, kurwa, Wilducha Pulse, Wilducha Twittering, kurwa, wiesz. Wiadomo, że się można nauczyć, no ale ile czasu znowu to zajmie, nie? Oczywiście, to Kolejne tak. X, A kurwa, tym lat, bardziej, nie? wiesz, osoba starsza to też już się no, wolniej uczy niż młodszy. No ale to wiadomo. A nawet już nie chodzi o samą naukę, bo jest tyle osób, które w Norwegii nie mówią po angielsku ani po norwesku i żyją, Tak, wiesz, tak, oczywiście. rodziny. Bardziej mi chodzi o to, wiesz, tam już ma swojego lekarza, tam już ma swoją panią na poczcie, kurwa, tam już ma swojego pana w sklepie, tam wiesz, tu już są sąsiadki znają, tu już ma, wiesz, swój ogródek, o który dba tam w kamienicy, nie? I wygrała przecież konkurs z sąsiadką na najładniejszy ogródek, kurwa, tam na dzielnicy, nie? Gratuluję. Od naszych widzów, jakie mają pytania do ciebie. To jest właśnie też moja pierwsza interakcja z widzami, żeby to oni też dawali pytania moim gościom. A Także jakie wieś? O, słuchajcie, bo będę gadał z typem, kurwa, macie jakieś pytania do alkoholika? Jak no mi się zapyta? bardzo podobna treść, ale to na przykład moi widzowie no, bardzo pozytywnie do tego podchodzą, także czy to do ciebie i czy to przypuszczam, że do każdego innego mojego Nie, gościa. nie w tym sensie, żeby ktoś tam negatywnie mnie odbiera, nawet jak ktoś negatywnie odbiera, to mam wyjebane na to, tam jest jego problem, nie? Ale jak po prostu ich zachęciłeś do dawania pytań, o tym mi chodziło, nie? No wiesz, no też mam, mi się wydaje, po prostu taką publiczność, która po prostu pragnie albo chce takich właśnie rozmów. Także to jest też, to są też ludzie, którzy no, lubią poznawać innych ludzi, tak jak ja, czy po prostu lubią wiedzieć, tak jak ja, nie? To może w No ten to sposób. jak będziesz miał tam dalszych jakby odpowiedziach od nich, czy jakieś tam przy realizacji materiału, no to mówię, możemy dogrywać jakieś tam, nie wiem, czy nawet pytania do widzów, czy nie wiem, bezpośrednio do kogoś, to wiesz, jest też jak masz tam z kimś kontakt, ktoś, kto będzie chciał pogadać, można podzielić kurwa na 4 i można też sobie jakiś tam meeting zrobić, nie? Na Tak, tym, na możemy tym. sobie taką sesję Zoom, nie, zrobić No, albo właśnie coś. Ale to już jest jak najbardziej do obgadania. No dobra, przejdźmy może do ten, tak? plan na zaś. Plan na zaś, tak jest. Przejdźmy może do pytań. Walczy o męża. Proszę, tłumaczę. I co z tego, że w domu nie pije, jak wraca z pracy, a ja od niego czuję. Nieważne, że jest trzeźwy.
No jak wypił, to nie jest trzeźwy, to po pierwsze. Po drugie, nie warto o takiego męża walczyć, bo wydaje mi się, że małżeństwo też polega na znajdowaniu kompromisów i wspólnym jakby dogadywaniu się. I idzie się dogadać, skoro gościu się dogaduje, że nie będzie piła i tak pije, to tak naprawdę wyjebany na swoją żonę, za przeproszeniem. Tą panią, która zadawała pytanie, bo nie wiem, czy to jest młoda kobieta, czy starsza kobieta. No wydaje mi się, że jest nie warto walczyć. Poczekaj na ruch z jego strony, niech on powalczy. Teraz ty mu daj, tam ta pani, która pyta, to niech ona mu po prostu pokaże środkowe palce, obróci się na pięcie. Nie mówię, żeby odchodzić, zostawać, bo jak jej zależy, to niech spróbuje, ale raczej inicjatywą powinna się wykazywać osoba, która pije i nie chce pić, niż osoba, która nie pije i wymaga od tego, żeby ktoś nie pił, bo nie wiem, bo nie służy jej na przykład, nie? Czy tam jemu. Ale wydaje mi się, że jak ktoś cię okłamuje w ten sposób, dogaduje się, to jest niewarty, nie? Nie warty jest twojego czasu, nie warty jest twojego, nie wiem, poświęcenia, nie warto jest twojej, nie wiem, uwagi, nie? No chyba, że to jest, nie wiem, jakaś taka miłość, która jest też tak napędzana alkoholem na przykład, nie? No Bo tak. też Ale tak w może być. tym przypadku to właśnie nie wydaje mi się, żeby to była taka miłość, no bo no No to wiadomo, no, jeżeli jest w kobiecie nie przypadku to. taka kobieta, która nigdy nie piła, jest z gościem, który pije, to się chujowo bardzo dopasowali, bo to już na samym wejściu nie pasuje do siebie. Jak ktoś nie pije i nie wiem, chce męczyć kogoś całe życie, żeby też kurwa nie pił, to gdzie jest sens? To lepiej sobie znaleźć osobę, która nie pije, albo osobę, która przestała pić, jest po jakichś tam przejściach i wie, co jest pięć i czym to się może skończyć, niż być z jakimś takim kurwa dorosłym dzieckiem, nie? Które cię będzie wiecznie okłamywało i szukało, jak tu wyjść, kurwa, się najebać tam z kumplem z pracy, czy po robocie, czy nie wiem, w międzyczasie, kurwa, czy wyjściem po chleb, kupi sobie setkę. No to jest takie ściemniania, po co to, nie? Po co Taka to to komu? taka zabawa trochę w kotka i myszkę, prawda? No tak, to jest, mówię, to jest niewarte. To jest niewarte. To teraz ja bym poczekał, jebnął tam gościa za przeproszeniem, czy tam dziewczynę, zamknął jej drzwi przed nosem, dziękuję, kurwa, weź wyczeźwiej, z rozum może tam, nie wiem, udowodnij, że możesz, bo to nie jest tak, że nie będziesz pił tydzień i powiesz, zobacz, widzisz, mogę, kurwa, a 2 tygodnie później i tak pójdziesz się najebać, czy po cichu się, wiesz, gdzieś tam wyrwać z kumplami, czy z koleżankami, nie? No tak. Moim zdaniem nie warto. Moim zdaniem nie warto tracić czasu, bo jeżeli to już, bo to pewnie też trwa jakiś czas, to nie jest od wczoraj, się nie znają od wczoraj, to już jest małżeństwo dorasta, dojrzewa razem, czyli to jest po prostu albo niedojrzałe kurwa towarzystwo, albo, albo no mówię, mi by było nie warto, nie? Mi by było nie warto, nie wiem, tam miał być, nie wiem, z dziewczyną, która mnie zdradza i wybaczę wiecznie tą zdradę Rozumiem. i, i dawać No się tak. wracać spać ze mną, udawać, że jest wszystko zajebiście, że mnie kocha, jak wiem, że idzie kurwa dalej i robi głupoty, nie? To masz rację. Świadomość tego, że dobra, umówiliśmy się, dałeś dupy któryś raz, no ile razy można, nie? Ja też dawałem dupy, ale mi pomaga mama, a nie dziewczyna, nie mąż, nie chłopak, nie dzieci, kurwa, nie? Mi pomaga rodzic. Czyli rodzic jest, dobra, jeden może by się odwrócił, ale moja mama się akurat nie odwróciła. I nie mógłbym od nią wymagać tego, że mnie zostaw na ulicy, kurwa, bo wiem, że świadomie by sobie z tym nie poradziła, w świadomości, że nie poszłaby spać codziennie, kurwa, o mój syn jest na ulicy, kurwa, i szcza pod siebie i leje pod siebie. No nie, no nie, no nie, no nie. Pierwsze jest to wyciągnięcie ręki i kurwa zrobienie czegoś wspólnie i na zaufaniu to polega wszystko, nie? Wiadomo, Tak. że idzie się potknąć, no ale to już jest żona, mąż, to oni zawsze mogą się rozejść, mogą sobie znaleźć inną żonę, mogą znaleźć innego męża. Ja sobie innej matki kurwa nie znajdę, ona sobie innego syna nie znajdzie, nie? Oczywiście. No dobrze, I to wydaje, no bo każdy może powiedzieć, o, bo ty też się pewnie potknąłeś, teraz będziesz pierdolił, że nie warto, nie? Ja mówię, nie warto, bo tego kwiatu jest pół światu. Znajdziesz lepszego partnera, znajdziesz lepszą partnerkę, która może być z większymi problemami, musi być bardziej atrakcyjna, bo ja też bardzo często patrzę na to, kurwa, teraz muszę mieć fajną dupę, nie? Fajna dupa musi wyglądać, to, tamto. A tak naprawdę czym ładniejsza, tym głupsza, kurwa. Czym, no za przeproszenie, każdy ma inny, nie? O gustach się oczywiście. dyskutuje, ale ja jak znajdowałem coraz ładniejszą, czy tam coraz bardziej jakby dla mnie atrakcyjniejszą, to i tak się zawsze wypierdalało po jakimś tam gównianym wybryku, nie? Na przykład, nie? A gdybyś ty A, był, ty był takim właśnie mężem, który ma problem z alkoholem i co byś poradził tej kobiecie, żeby jak można byłoby do niego, albo do ciebie dotrzeć?
nie dotrzesz. Nie dotrzesz. Najlepszym jakby takim punishmentem jest po prostu rozejście się. Rozejście się i zostawienie go samego sobie. Zostawienie go Rozumiem. samego sobie, jej to już nieważne. Zostawienie samemu sobie i sobie zobaczysz, jak sobie poradzi, nie? Poradzi sobie lepiej albo się kurwa stoczy, nie? No, ale to już nic z tym nie zrobisz. To No może tak. być ci przykro, nie, ale to jest każdego wybór, nie? Oczywiście, to są już właśnie jego świat i jego kredki. To sobie musi on sam malować swój świat, i jak tylko chce. A to jest, wiesz, jak on ma w pół pomalowany kurwa zeszyt, czyli w sensie takim, że wiesz, tu żona czeka i zawsze ona będzie czeka, dobra, popierdoli, ale zaraz skończy pierdolić, to zawsze będzie to samo się powtarzało, nie? Zawsze się będzie powtarzało to samo, a będzie tylko gorzej. A będzie To tylko racja. gorzej. A będzie tylko lepiej nie będzie. No, a to już mówię, to kwestia typa, czy on chce, wiesz, uszczęśliwia żonę, czy nie chce, nie? Tak, 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 rozumiem. Chce być Okej, szczęśliwy. to mamy ten punkt już załatwiony. Drugim pytaniem jest, to chyba bardziej do ciebie albo po prostu na ogół, no bo ty też znasz mniej więcej to środowisko i możesz za kogoś innego się wypowiedzieć. Jak to jest być non-stop pijanym? No teraz to trzeba bardziej by sprecyzować pytanie, bo nie każdy jest non-stop pijany, bo nie jesteś w stanie być non-stop pijany. To jest trochę takie pytanie bez sensu, bo nie jesteś w stanie być non-stop pijany, nie? No Możesz nie, być mówimy pijany. na przykład tam jakiś okres czasu. Mi się wydaje, że ten ktoś miał na myśli tam powiedzmy, no załóżmy, żeby na potrzeby tej rozmowy, załóżmy być pijanym tydzień czasu. Non-stop. Ja tydzień czasu nie byłem, ktoś pewnie jest, a ja byłem najdłużej chyba 3-4 dni, ale to takie, że nie spałem i do tego dochodziły jeszcze jakieś ciężkie dragi, sam alkohol raczej to miałem maks 2 nocki, znaczy 3 dni, 2 nocki, powiedzmy coś takiego. No to jak to jest? No, to, to jest normalnie, tak jakbyś się najebał, tylko że dłużej, nie? No tak. Ale Tylko, że potem chyba najgorsze, jest też. nie, już No, później masz problemy z flakami, bo już nie jesz, to żygasz, już wiesz, bardziej to już ci niższy niż to daje ci jakby, nie wiem, pierwszy dzień, pierwsza nocka jeszcze pół biedy, ale później jak już idziesz wstać, budzisz się najebany po to, żeby wypić, żeby się najebany spać. Wszystko zależy od tego, gdzie jesteś, z kim jesteś, co się dzieje. Bo wiesz, samemu w domu no wątpię, że ktoś jest w stanie chlać kurwa 5 dni i nie wiem, wyjść do sklepu w międzyczasie i najebać się znowu i znowu spać, najeść się. No wydaje mi się, że tak nie ludzie funkcjonują. Bardziej te tam 3-5 dni możesz być najebany, jak mieszkasz pod mostem, kurwa, to wtedy nie masz wyjścia i sobie gdzieś tam użebrasz po to, żeby się najebać. Ale jak masz dom, jakieś tam mieszkanie i tak dalej, to no nie wiem o jakim też stanie alkoholowym, stanie upojenia możemy też rozmawiać, nie? Bo możesz się upić kurwa 2 szotami, a możesz się, wiesz, zeszmacić po tam 2 litrach wódki, nie? To wszystko oczywiście. też ma. No nie wiem jak to jest być kurwa cały tydzień pijany, bo nigdy nie byłem. Podejrzewam, że to nie jest nic przyjemnego, bo zapominasz o całym Bożym świecie, zapominasz iść do roboty, zapominasz o tym, że masz rodzinę, zapominasz o tym, że żyjesz, kurwa. Że żyjesz i tak naprawdę wkoło ciebie widzisz tylko pustkę, nie? Najebanych tak samo jak ty, zażyganych, zesranych, kurwa. Nic fajnego, nie? Oczywiście. Okej. Kolejne pytanie to jest też takie dość według mnie interesujące. Co zrobić, gdy w domu mojej dziewczyny jest przyjęcie pełno pijących ludzi? To dla mnie tortury. Ja nie mogę powiedzieć mojej dziewczynie, że jestem silnie uzależniony, mając 20 lat. No to próbowaliśmy o tym rozmawiać też, no, jak się pierwszy raz spotkaliśmy i to jest też takie, to jest tak samo jak ta pani pyta o tego męża, co zrobi, żeby on nie pił, nie? No nic nie zrobi, żeby on nie pił, a jak ktoś jest już silnie uzależniony, kurwa, w wieku 20 lat i to ukrywa przed najbliższymi, to jest najgorsze, co może być. To najgorsze, co może być, bo właśnie ci najbliżsi, oni są po to, żeby ciebie, kurwa, wspierać, a nie żeby przed nimi ukrywać swoje jakieś tam słabości, swoje jakieś tam, wiesz, nie? No tak, tylko Rozumiem. że to jest właśnie impreza, która to jest twojej właśnie dziewczyny i której się właśnie nowo poznałeś. To jest takie, wiesz, A, no dobra, poznałem ją wczoraj, jutro idziemy na balety, tak? A w tym nie sensie? idziemy do niej na imprezę po prostu, jakąś tam No to rodzinną, nie? ale na myśl od wczoraj. No nie wiem, wczoraj od miesiąca albo coś, no. I to wiesz, to też wstyd jest się trochę przyznać według mnie,
nowym teściom, że się ma problem w takim wieku, nie? No to się nie przyznaje, kurwa, powiedz jej, że nie pijesz, bo nie masz ochoty, pogadacie sobie po imprezie, ale trzeba to przegadać temat, nie? Trzeba po prostu przegadać temat, a nie musisz pić, nic się tam tego typa nie zmusi do picia przecież na imprezie. Jak mu to ciężko jest kurwa znieść, to niech zagryzie zęby na godzinę, jedzie do chaty, powie dziewczynie, że nie czuł się w towarzystwie kurwa najlepiej, bo ma taki i taki problem i przegadać temat. I tyle, no bo temat musisz przegadać. Bo jak nie przegadasz tematu, to ukrywanie jest i tak wyjdzie, a jak wyjdzie, to wyjdzie kurwa w najgorszym możliwym momencie, w najgorszej sytuacji i wyjdzie w ten sposób, że będzie kurwa czemu mi nie powiedziałeś, a ja bym ci pomogła. Zawsze ludzie są mądrzejsi, jak kurwa już coś się dowiedzą, jak już coś się stanie, co jakby zareagowali, jakby zrobili i tak dalej. No nikt, jeżeli nie zna problemu, no nikt ci nie pomoże kurwa z problemem, jak go nie zna, nie? Oczywiście. A jeżeli ktoś ma problem w wieku 20 lat, silnie uzależniony, no to też polecam kurwa lekarza, nie? Bo to jest jeszcze taki wiek, że lekarz, jeszcze psycholog, nie mówię jakiś tam lekarz, kurwa, od jakiś tam psycholog, do psychologa. I psycholog pomoże. I lepiej zacząć wcześniej niż za późno, nie? Bo lepiej zacząć, jeżeli to mówi tak, już jest uzależniony bardzo, no to czym prędzej, kurwa, do lekarza, przegadać z dupeczką, kurwa, co trzeba przegadać. Oby zrozumiała, oby była na tyle wyrozumiała, żeby chciała być z kimś z problemami, bo to też nie jest łatwe, bo to też Mhm. musisz, jakby osoba towarzysząca też musi unikać w jakimś tam sensie, nie? Nie zaprosi cię przecież na wyjście, kurwa, z kolegami się najebie i ciebie No nie. zostawi, kurwa, nie najebanego, czy tam. Wiadomo, że to jest kwestia też dogadania się, jak ty chcesz, ale jeżeli ktoś się nie czuje, to nigdy nie jest fajne dla, kurwa, gościa, którego jest uzależniony, siedzieć w towarzystwie, gdzie, kurwa, wiesz, wieszać się na ramieniu, ci pierdolę, wiesz co, bo kurwa, mógłbyś się z nami najebać, dawaj, tu jednego, kurwa, co jednego, nie jebniesz, kurwa, Tak, tak, jeden ci tak. nie zajebie, nie? No takie, też trzeba sobie dobrać towarzystwo, też trzeba dobrać sobie, albo najlepiej, kurwa, opuścić każde towarzystwo, bo w każdym towarzystwie będzie, kurwa, dawaj, chodź na jednego, co ci szkodzi jednego, nie? Dobrać sobie towarzystwo, dobrać sobie kobietę na tyle, żeby zrozumiała problem, bo pewnie jeżeli ona jest w domu i jest pełna alkoholu, no to kurwa też święta nie jest. Trzeba znaleźć wspólny jakby konsensus tego wszystkiego, nie? I zastanowić się, czy jest sens bycia razem po prostu, nie? Czy chcą być Zgadzam się. razem, czy chcą sobie jakby, bo to jest pokusa, za każdym razem jest pokusa. A ukrywanie przed sobą, kurwa, nie wiem, wypiłam tam, nie wiem, 2 szoty, żeby do ciebie przyjechać, bo nie wiem, mam taki problem, a muszę, to lepiej, żeby on o tym wiedział, że masz taki problem, że musisz jednąć tą setkę, kurwa, przed Oczywiście. przyjazdem, niż masz ukrywać tą setkę przed przyjazdem, nie? Wszystko trzeba przegadać. Wszystko trzeba przegadać. Wiadomo, że nie są łatwe tematy. To nie są łatwe tematy i to mi się łatwo mówi, bo ja się otworzyłem przed i matką, i przed rodziną, w robocie, kurwa, ja tam mówię, widzisz, jak mówię, nie? Spotkaliśmy się, nie mam jakiejś, nie mówię o problemie w 2 słowach, tylko raczej nawiązuję takich głębszych jakichś tam relacji, nie? Jeżeli chodzi Mhm. o alkohol. No bo to nie jest takie jedynkowe, nie? To nie Okej. jest jedynkowe. No oczywiście, tak, tak, to masz no, zdecydowanie rację. Tak samo jak ja ci powiedziałem już poza kamerą, jak się widzieliśmy, że jestem w szoku, jak bardzo się po prostu otworzyłeś do mnie, do kamery, żeby opowiedzieć naszym słuchaczom, obserwującym, jak to jest i żeby trochę ten temat bardziej przybliżyć do właśnie naszych Wiesz, oglądających. może 20 lat temu nie miałbym takiego flow, nie? Nie wiem. Nie wiem, tu już jestem po takich przejściach, po takich jakby, nie wiem, stoczonych się kurwa sytuacjach, po takim wstydzie, który sam sobie zrobiłem, co mi Tak. szkodzi, kurwa? Co mi szkodzi tej? Ale Tak jak też, mnie. też Tak, też widzę właśnie olbrzymią wartość w tym, co robisz, w tym, co się teraz właśnie zdecydowałeś się zrobić, bo może przez to, co ty właśnie mówisz tutaj nam, komuś możesz pomóc, możesz komuś otworzyć oczy, możesz po prostu komuś zwrócić na uwagę na jakiś jego problem, że powoli gdzieś już ten ktoś idzie zbyt daleko w alkohol lub inne używki, tak jak my to już wcześniej mówiliśmy. Wiesz, alkohol to jest najkrótsza droga do kurwa grobu, nie? To jest najkrótsza droga, to się może tak wydawać, ale no
nie musisz być nie wiadomo jak najebany, żeby stracić życie, nie? Nie musisz nie wiadomo ile wypić, żeby stracić życie, kurwa. To jest wszystko albo swoje, albo czyjeś, kurwa, bo albo komuś najebiesz, albo nie wiem, kogoś pobijesz, albo nie wiem, coś się odpierdoli takiego, że nie wiem, pójdziesz siedzieć, kurwa, nawet, nie? To Oczywiście. są, to są niepotrzebne. Trzeba się zapytać, czy jest to nam w życiu potrzebne. Wiadomo, w wieku 20 lat, czy tam 19 lat, no też byłem, kurwa, nie jestem stary, ale też byłem młody, nie? Też odpierdalałem numery, też mnie Swoje nie się było. gubi. Tak, Te, tak. te, też mnie nie, też bywałem, wiesz, poza chatą 2, 3 dni. Też miałem sytuację, że się zjeżdżałem najebany, naćpany z 10 piętra na linię, nie? Przypięty na uprzęży, kurwa, bo my gruby na przykład byliśmy u takiego typka i wiesz, tam kreska, do tego jakieś tam wódka, piwo i Syndrom wjechał temat. nieśmiertelności. No ale to nawet nie mi tam grubemu wjechał, o tej szali weź mnie spuść na linię, nie? I wiesz, on to ma ten uprząż, to wszystko, te spodenki takie, że sobie zapinasz, nie? Ale wiesz, on w takim stanie był, gruby jest duży typ, on nie wszedł w to i do mnie mówi, Piciu, ty zjedź, nie? Ja mówię, ja byłem w skautach, byłem tam, wiesz, w harcerzach, kurwa, co nie zjadę, nie? W No wojsku tak. byłem, co nie zjadę, nie? No i założyłem te spodnie, zawiązuje mi to tam, tą linę zawiązuje, tam chyba zjebał z 13 albo 15 razy to zawiązywać, nie? Ja mówię w końcu, dobra, Szadziu, chuj z tym, nie? On mówi, nie, poczekaj, tu, teraz będzie, nie? Tam dwie próby później, nie? No to jeden ziomek wyszedł z chaty, mówi, że on nie chce przy tym być, a ja wyszedłem na balkon, 10, opuściłem się, lina się zaciągnęła, kurwa, się odpychałem po balkonach, nie? Ja pierniczę, to już jest Na, naprawdę ekstremum, nie? na 4 piętrze, tak wiesz, obróciłem się, doszło do mnie, wiesz, czy kurwa, co odpierdalam, nie? To I się wiesz, właśnie spuściłem, dzieje, no. a tam do góry tylko takie i mnie spuszczają, a tam wiesz, po kwiatach, kurwa, na balkony, nie? Masakra. No dobrze, to Odpierdalało się. mamy już. Tak, no. Życie też bym Aż stracił. w szoku jestem, co, jak tak można, nie? Ale jeśli chodzi o pytania, to były tylko trzy takie szybkie pytania od widzów. I kończąc powoli już ten materiał, bo też się nam tutaj powoli, już mi okienko wyskoczyło, że już będzie się kończyć znowu. E, czego mogę ci w takim razie życzyć? A wytrwałości, zdrowia, tyle mi potrzeba. No, a ja resztę sobie już robię, nie? Na siłownię staram się wrócić, chodzić. Na rower kurwa mam elektryczny, se zapierdalam jak śniegu nie ma. Kobietę mam, która mnie szanuje, która chce mnie być, ze mną być. Także niczego mi nie brakuje. Mamę wspierającą, kochającą mam. Mimo, że jej nie widzę już tam od kurwa 25 lat praktycznie na oczy, co na tyle, na ile bym chciał i wiesz, komunikujemy się przez telefony, przez jakąś ewentualnie kamerkę. Niczego mi nie brakuje, nie? Niczego mi nie brakuje. Zdrowia mam, pieniędzy nie mam, ale pieniędzy może lepiej, żebym nie miał, kurwa, niż miał. Wychodzę z długów i tak naprawdę ja chcę z Norwegii spierdalać, nie? Mhm. Mnie Norwegia bardzo, bardzo zniszczyła psychicznie. Od samego początku do teraz mnie niszczy, przez to jak odbierają, wiesz, na możliwości zarobku i tak dalej, nie? Tak się zmieniły płace od 2015, że ja zarabiałem w 2015 te same pieniądze co teraz, kurwa, nawet lepsze. No i myślimy właśnie z Eli, moją dziewczyną, żeby na Bali sobie mieszkać, nie? No to super, to kurde, to już jest w ogóle high life, nie? No ona ma tam, wiesz, landy, ona nie jest z jakiejś tam biednej rodziny. Jej rodzice mają tam pola ryżowe, pola kokosowe, kurwa, tam mają, zatrudniają po tam 50 ma pracowników zatrudniają. Także wiesz, jest tam jakiś potencjał, zawsze sobie można tutaj przylecieć, zarobić pieniążki, zainwestować tam, na przyszłość, kurwa, zrobić sobie juniora jakiegoś, bo jeszcze nie jest na tyle późno, juniorka sobie zrobić, juniorka po swojemu wychować. Będziesz Tam wtedy juniorka, dbał, będziesz tak z takim batem już stał, żeby nie wszedł w drogę ojca? e, chyba będzie nawet gorzej, wiesz, jak będę próbował postarać się zrobić tak, żeby uświadomić, że to nie jest nic dobrego, ale jak już spróbuję, to żeby nie przekraczał jakiejś tam granicy, żeby to go nie niszczyło w ten sposób, że nie wiem, pójdzie sobie zrobi wstyd, kurwa, u znajomych, nie wiem, że się zesra w gacie, czy zleje się w majtki, czy nie wiem, uśnie i gdzieś tam kogoś, kurwa, osika przez przypadek, nie? Jak już pójdzie, to żeby to kontrolował. Wiadomo, że zabranianie wszystkiego to też nie idzie, nie? Czym bardziej będzie zabraniał, tym gorzej mi się wydaje, nie? Tak. Więc a może nie będzie miał takich problemów, może będę miał na tyle Oczywiście. możliwości, że moje dziecko będzie miało, kurwa, jakieś, nie wiem, same hobby i powie, jebać ten alkohol, ja nawet nie chcę tego próbować, co to jest za gówno, nie? Tak, Wiesz, tak. a moja kobieta jest muzułmanką, nie?
Ona nie pije, ona jest z Bali, oni są dokładnie z Jawy, Jawa, to jest region też tam, w tym to się dzieli na balinistów albo na Javinistów, kurwa. I ona jest z tej drugiej, to tam w ogóle u niej na wsi nie ma nic. Podejrzenia z tatuażami to już bym był taki, wiesz, O kurde. inna bajka, nie? Tam inna Oczywiście. kultura, bajka, wiesz, ktoś umiera, to się za ciebie modlą, kurwa, tydzień czasu, a nie, tutaj umiera, to idą na drugi dzień się najebać i zapominają o tym, że w ogóle ktoś taki, kurwa, żył, nie? Tak, tak, tak. No ale dobrze, tak czy inaczej, do tematu wracając, to naprawdę życzę Ci tej wytrwałości, którą tak mocno dbasz i tak mocno się tego trzymasz i No też stare, no. wytrwałości dla Twojej kobiety. No i tak jak już poza kamerą powiedziałeś, no Twoja mama mnie też miała niedawno urodziny, także złóż jej ode mnie życzenia wszystkiego najlepszego. I też wytrwałości w tym wszystkim i bardzo duży szacunek dla niej, że no, wspiera cię przez całe twoje życie, nie? I No to jakby nie było. No dobrze, moi mili, mamy to. Koniec części drugiej. I chciałbym Wam życzyć, moi mili, korzystając z tej okazji, wszystkiego dobrego i spokojnych świąt wielkanocnych dla tych, którzy to obchodzą. Prosiłbym jeszcze Was o jedno zdanie, bo zastanawiam się, czy zrobić może odcinek ekstra, tak zwany, z Piotrem, w którym będą wszystkie wycięte scenki i będzie totalnie bez cenzury. Dajcie znać, co o tym myślicie, a być może taki się właśnie też film pojawi. Dobra, już wszystko mamy obgadane, wszystkiego dobrego i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!